Przeszłość odkreślamy grubą linią. To słowa, jakie 24 sierpnia 1989 roku padły w wystąpieniu premiera Tadeusza Mazowieckiego, który podjął się wtedy misji stworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu. Te słowa legły u podstaw budowy III RP. Czy gruba kreska Mazowieckiego była wyłącznie politycznym gestem mającym uspokoić sytuację w kraju, czy też była zapowiedzią rezygnacji z rozliczania komunistycznej przeszłości? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Było upalne południe 24 sierpnia 1989 roku. Tamtego dnia Sejm obradował już od kilku godzin. W czasie tego posiedzenia miało się odbyć głosowanie nad formalnym wnioskiem prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w sprawie powołania na stanowisko prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego, reprezentującego solidarnościową opozycję. Mazowiecki dobrze wiedział, że walczy nie tylko o stanowisko nowego polskiego premiera, ale także o swoje własne miejsce w historii. Wiedział też, że jeśli to głosowanie wypadnie dla niego korzystnie, zostanie pierwszym niekomunistycznym premierem nie tylko w Polsce, ale i w całym bloku wschodnim. Taka szansa pojawiła się dla niego kilka dni wcześniej, gdy z misji tworzenia rządu zrezygnował generał Czesław Kiszczak. Obóz komunistyczny patrzył więc z niepokojem na sytuację, jaka wtedy zaistniała. Zamykamy dziś wielotygodniowe, pracowite obrady. Nie brakowało tu różnych zdań, gorących polemik. Wprawdzie kilka miesięcy wcześniej zawarto polityczny kompromis z opozycją przy okrągłym stole, ale powierzenie funkcji premiera przedstawicielowi solidarnościowej opozycji musiało budzić niepokój komunistów, zwłaszcza jeśli szło o kierunek dalszych reform w kraju. Mazowiecki wiedział o tym niepokoju obozu komunistycznego. Postanowił więc uczynić gest, który rozbroiłby skutecznie ten niepokój. Wiedział, że to od postawy komunistów zależeć będzie wynik głosowania w Sejmie w jego sprawie. W trakcie trwających od rana obrad Mazowiecki poprosił o głos, aby nakreślić przynajmniej w zarysie filozofię polityczną swojego przyszłego rządu. Właśnie wtedy w jego wystąpieniu znalazły się słowa: przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania. Gdy Mazowiecki zakończył swoje wystąpienie, posypały się brawa nie tylko ze strony solidarnościowej opozycji, ale także ze strony przedstawicieli obozu komunistycznego. Mazowiecki mógł być już pewien, że w trakcie głosowania zyska wystarczająco duże poparcie, aby zostać nowym polskim premierem. Cała ta historia zaczęła się jednak niemal rok wcześniej, gdy doszło do rozmów przedstawicieli komunistycznej władzy z przedstawicielami solidarnościowej opozycji. Najpierw toczyły się one w podwarszawskiej Magdalence, a potem w znacznie szerszej formule przy okrągłym stole. Te rozmowy były żelaznym elementem planu generała Kiszczaka, który został opracowany przez jego ludzi już w lecie 1986 roku. Plan ten przewidywał reformę systemu politycznego i jego gospodarki. Jednak aby zrealizować ten plan, koniecznym było najpierw poszerzenie bazy społecznej władzy. W sumie obrady w Magdalence objęły 13 spotkań roboczych. 8 z nich miało miejsce w okresie od września 1988 roku do lutego 1989
1989 roku, zaś pozostałe 5 miały miejsce już w trakcie trwania obrad Okrągłego Stołu. W trakcie tych wszystkich spotkań dokonano najważniejszych uzgodnień w sprawie kierunków politycznej i gospodarczej transformacji panującego systemu komunistycznego. Jednym z najważniejszych punktów tych uzgodnień było wyłączenie z odpowiedzialności przedstawicieli komunistycznych władz za ich działania z przeszłości. W ten właśnie sposób komuniści zagwarantowali sobie w Magdalence abolicję za swoje zbrodnie z przeszłości, których dopuścili się wobec Polaków. Gdy w Magdalence zapadły już najważniejsze ustalenia co do zakresu i kierunków tej transformacji, rozpoczął się drugi etap planu Kiszczaka, czyli obrad Okrągłego Stołu, z udziałem obu stron, ale już w znacznie szerszej niż dotychczas formule. To miał być polityczny teatr dla ludu, mający stworzyć w społeczeństwie przekonanie, że rzeczywiście doszło do uczciwego politycznego kompromisu dwóch równorzędnych partnerów. W rzeczywistości rozmowy Okrągłego Stołu nie miały już takiego znaczenia. Przy Okrągłym Stole uszczegółowiono jedynie niektóre ustalenia, jakich dokonano wcześniej w Magdalence. Między innymi uzgodniono większościowe wybory do Senatu i kwotowe wybory do Sejmu, którym 65% mandatów zagwarantowano komunistom, a pozostałe 35% miało przypaść solidarnościowej opozycji. Uzgodniono również utworzenie urzędu prezydenta, które miało wybrać Zgromadzenie Narodowe złożone z Sejmu i Senatu, a także zmianę prawa o stowarzyszenia, co w istocie miało umożliwić ponowną rejestrację Solidarności. W konsekwencji wyborów, do jakich doszło 4 i 18 czerwca 1989 roku, opozycji udało się wprowadzić do Sejmu wszystkich swoich posłów w ramach ustalonej 35% części i aż 99 na 100 senatorów. 19 lipca 1989 roku Zgromadzenie Narodowe prezydentem wybrało generała Wojciecha Jaruzelskiego, a 2 sierpnia 1989 roku misję tworzenia rządu powierzono generałowi Kiszczakowi. Ten ostatni nie zdołał jednak go stworzyć, ponieważ nie dostał nawet poparcia satelitów PZPR, czyli Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. W zaistniałej wtedy sytuacji Lech Wałęsa i jego otoczenie zaproponowali ZSL i SD stworzenie wspólnej koalicji. 17 sierpnia 1989 roku Lech Wałęsa po spotkaniu w Belwederze z udziałem prezydenta Jaruzelskiego i szefami ZSL i SD złożył Mazowieckiemu propozycję objęcia stanowiska premiera, który tę natychmiast przyjął. 2 dni później, 19 sierpnia 1989 roku, Jaruzelski wystąpił już z formalnym wnioskiem w sprawie powierzenia misji tworzenia rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu. Gdy 24 sierpnia 1989 roku miało się odbyć w Sejmie głosowanie nad tym wnioskiem, Mazowiecki postanowił wygłosić jeszcze przed nim swoje przemówienie. I to w tym jego przemówieniu padły słowa: Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania. To przemówienie Mazowieckiego wcale nie było przysłowiową wpadką. Jego tekst Mazowiecki miał przygotowany na piśmie. Kilka dni wcześniej, przebywając z rodziną w podwarszawskich Laskach, wyszlifował każdy jego detal. Jego syn Wojciech, czytając tekst tego przemówienia, zapytał go wtedy: z tą grubą linią, czy jesteś pewien, że chcesz to powiedzieć? Mazowiecki odpowiedział, że jest pewny i te słowa muszą pozostać. Syn przestrzegał go, że z tych słów wynikną tylko kłopoty. Tekst przemówienia Mazowieckiego czytało także wielu jego współpracowników.
Józef Duriasz, jeden z nich, również miał przestrzegać Mazowieckiego przed konsekwencjami użycia tych słów. Mazowiecki skwitował to jednak słowami z Ewangelii: "Com napisał, napisałem". Na pewno słowa "przeszłość odkreślamy grubą linią" zostały przez Mazowieckiego dobrze przemyślane. Zostały zresztą przez niego potem rozwinięte w jego exposé sejmowym, które przedstawił 12 września 1989 roku. W czasie tego exposé Mazowiecki powiedział: Ale dziedzictwo Sierpnia to także zdolność przekraczania sporów i podziałów, umiejętność poszukiwania partnerstwa, wyrzeczenie się myślenia w kategoriach brania odwetu za przeszłość, wyrównywania rachunków krzywd. A potem dodał jeszcze: Rząd nie zamierza przeprowadzać masowej wymiany urzędników państwowych. W doborze kadr stosować będziemy wyłącznie zasady fachowości i kompetencji. Ale Mazowiecki nie tylko gwarantował pozostawienie urzędniczej nomenklatury PRL-u. Chciał zachować taką ciągłość także w resortach siłowych. Zadeklarował to w swoim exposé wprost: nie będziemy tworzyć nowej armii i milicji. Krótko mówiąc, Mazowiecki deklarował wtedy zachowanie absolutnej ciągłości kadrowej PRL-u. To był czytelny dla wszystkich sygnał filozofii politycznej nowego premiera. W gruncie rzeczy ta filozofia polityczna była wynikiem rozmów, jakie miały miejsce w podwarszawskiej Magdalence, gdzie, jak wspomnieliśmy, zapadły najważniejsze ustalenia odnośnie kierunków zmian w kraju. Jednym z tych kierunków była rezygnacja z rozliczania komunistycznej przeszłości. To miał być nawet taki żelazny punkt całego paktu o nieagresji, który tam w Magdalence został dogadany pomiędzy stronami. Sam Mazowiecki optował za takim rozwiązaniem, ponieważ było ono kontynuacją jego postawy życiowej i jego politycznych wyborów w okresie PRL-u. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy. Po październiku 1956 roku Mazowiecki głosił chrześcijańskie zaangażowanie w socjalizm i dawał temu wyraz w swoich publikacjach. W 1961 roku został posłem na Sejm PRL z ramienia koła poselskiego Znak i był nim przez kilka kadencji. W jego ówczesnych przemówieniach sejmowych można znaleźć zalążki filozofii politycznej, którą zaprezentował w Sejmie, gdy został premierem. Wystarczy tylko wspomnieć o tym, że w tych przemówieniach Mazowiecki deklarował, że zasadą ustrojową jest w Polsce socjalistycznej założenie, że kierownictwo polityczne sprawuje PZPR. Na uznaniu tej zasady opieramy swą działalność. I tej zasadzie Mazowiecki pozostał wierny, gdy został premierem. Dlatego już na początku zadeklarował grubą linię, która miała zapewnić PZPR-owskiemu establishmentowi poczucie bezpieczeństwa. A to bardzo szybko doprowadziło do uwłaszczenia się partyjnej nomenklatury i przejęcia przez nią władzy nad gospodarką. Praktyczna realizacja filozofii politycznej Mazowieckiego zaczęła się już w chwili powołania jego rządu. Prezentując 12 września 1989 roku skład swojego rządu bez najmniejszego zażenowania, rekomendował na stanowisko wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka, który kierował całym aparatem represji reżimu i był odpowiedzialny za śmierć wielu niewinnych ludzi. Z kolei szefem resortu obrony narodowej został współtwórca stanu wojennego generał Florian Siwicki. Natomiast współpracę gospodarczą z zagranicą Mazowiecki powierzył sekretarzowi Komitetu Centralnego PZPR Marcinowi Święcickiemu. Pełną parą ruszyła maskująca reforma MSW, którą
realizowano w oparciu o zarządzenie Kiszczaka nr 075/89, wydane 24 sierpnia, a więc zaledwie 2 godziny po tym, jak Mazowiecki w Sejmie zadeklarował, że przeszłość odkreślamy grubą linią. Miała ona uratować ludzi komunistycznej służby bezpieczeństwa, lokując ich w strukturach milicji oraz innych sektorach państwa, w tym skarbówce, przemyśle i administracji państwowej. W rezultacie tej reformy z 24 000 funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa pozostało ich w MSW jedynie 3,5 tysiąca. Ci ostatni kilka miesięcy później znaleźli zatrudnienie w nowo powstałym Urzędzie Ochrony Państwa. Ale to był dopiero początek funkcjonowania filozofii grubej linii, dość szybko przemianowanej na grubą kreskę. Po wielu latach gruba kreska stała się prawdziwym symbolem III RP. Polski, w której nie wyjaśniono komunistycznych zbrodni, nie pociągnięto ich sprawców do żadnej odpowiedzialności i nie zadośćuczyniono rodzinom ofiar. Polski, w której prawdziwymi beneficjentami zostali byli komuniści i ich rodziny. Polski, w której komunistyczna przeszłość nie była przeszkodą w karierze, a wręcz odwrotnie, biletem wstępu do jej elit. Polski, w której byli komuniści, uczyli nas demokracji, wolnego rynku, a nawet patriotyzmu. Ale ta Polska tak naprawdę była Polską złodziejską, bandycką, niesprawiedliwą, nieszanującą tradycji. Polską, której życie publiczne wyzute zostało z jakichkolwiek zasad. A stało się tak właśnie z powodu grubej kreski Mazowieckiego, czyli hurtowego odpuszczenia komunistom ich wszystkich win. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.